Dobrze, nasza ta wycieczka zmierza ku opuszczonemu parkowi VR. Największy w Chinach, zbudowany za 10 miliardów juanów bazę. Niestety po 2 latach otworzyli z wielką pompą i po 2 latach zamknęli. Nie było dość gości, żeby to się spłaciło. I jesteśmy na wzgórzu sąsiadującym z tym parkiem, żeby wejść na nie i spojrzeć z góry, jak to wygląda. Dronem tu nie można latać, w pobliżu jest lotnisko. Więc pomysł jest taki, że wejdziemy na tą górę i spróbujemy zdjęcia jakieś zrobić, zobaczę jak to wygląda, ale są pierwsze komplikacje, bo tu jest tak. Na mapie jest w ogóle bardzo duży teren, zielony, wyłączony, jakby bez zabudowy. I tam jest jakiś exhibition center na górze. Jaki budynek bardzo ciekawie z dołu wygląda. Już nie uda mi się ująć, to wcześniej widzieliśmy. Ciekawie wygląda z dołu, na samym szczycie tej góry. Niestety zamknięty, tam siedzi strażnik i mówi, że nie da rady wejść tam. Że ten exhibition center jest zamknięty. No ale jest taki, po tym parku można chodzić, te ścieżki tu są otwarte. Więc spróbujemy obejść to wzgórze, zobaczymy ile się uda obejść i spojrzeć. A może, że wejdziemy teraz tam na tą górę, o tak, żeby... Bokiem, nie? No. Nie, to właśnie tu kamery wszędzie. No jest panorama miasta tu widać. I oni tu mają dużo takich tajemniczych obiektów, które nie wiadomo co z czym są i są zamknięte i tyle. I cały taki kwartał wielki zamknięty. Z boku też zamknięte, no bo jest ten park VR, który się zamknął. Dobra, zobaczymy dalej. Totalnie dzika ścieżka w tym parku, w którym się znajdowaliśmy. Gdzieś tam wiedzie w górę, może tam nie szło wejść zwykłą drogą, ale wygląda, że się uda. Zobaczymy. Opuszczone miejsce w Chinach. Ścieżka nawet jest zasypana jakimiś drzewami. Ale dobra, wyjrzymy przez ten tarasik tutaj. Zobaczymy, co widać. No niestety, droga jest tutaj. Ta za tym strażnikiem, co była zamknięta i tyle. Można by tu w sumie tutaj przejść, ale to są kamery wszędzie. To zabawa nie warta. Tam pisze parking, czyli tam już jest na ten szczyt. Nie można się przecisnąć przez szczebelki? No przejść, to wszędzie są kamerki, nie? Aha. Więc jakby... Eksploratorzy, rozumiem. Nie, tutaj ten, jak on tam, żadny przygód to by raczej nie podziałał. W tacie odezwał się żonny przygód. Oj. Żadny przygód Tak. to tutaj niestety. W Chinach by do więzienia trafił. No 5 tam tysięcy juanów to chyba ja by zapłacił od razu, tam gdzieś widziałem. 5 tysięcy juanów za wniesienie elektroniki na ten teleskop było. Tak. Czyli obeszliśmy już praktycznie to wzgórze i widać ten park VR, co mieliśmy dronem polecieć nad nim. Niestety tu jest lotnisko. To był taki wielkości budynek między innymi, czyli te 10 miliardów juanów. Największy park VR w Chinach upadł. I tam jeszcze może będzie widać reszty kompleksu, no to był duży kompleks. Z tego co widać na mapie oczywiście i tam gdzieś na zdjęciach. Wzdłuż tego kompleksu, tym lasem, no totalnie przeinwestowali, jest to naprawdę ogromne. Ogromne, z dużym hukiem otworzone, w telewizji było mnóstwo materiałów, na YouTubie znalazłem mnóstwo materiałów o tym, w naszym internecie, a później cisza, jakby nic nie ma. Gdzieś tam tylko na tym chińskim Baidu znalazłem, że to po 2 latach upadło i zostało zamknięte. Dodajmy, że ten Guizhou, gdzie jesteśmy, czyli to jest najuboższa prowincja w Chinach też. Więc może nie było po prostu tu klientów na tego typu rozrywkę. Tu się otworzył widok na ten park, znaczy właśnie z parku na park VR, o tak. To jest cały ten kompleks, tam jakiś wielki budynek z takimi wieżami, tu jakaś makieta robota, no jest ogromna, tam w tle widać takie budynki, co mogą mieć tam, nie wiem, no po 20 pięter,
i są małe przy tej figurze. Tu dopiero widać, co ten budynek, czemu ma taki dziwny kształt. To jest jakiś statek kosmiczny. Ma tu takie te działka z boku, tam jakiś główne takie centrum sterowania. Cały budynek wielki na kształt takiego statku. No z sporym rozmachem to zrobili, naprawdę. A ta brama. Tak? To pójdziesz tam. Do tego kompleksu. Ty byś tam szalał w tym VR-ze, nie? Jak to możliwe, że taka fajna inwestycja zbankrutowała? Dobra, tu już jest odkryty widok. Jesteśmy już właściwie tuż przy tym parku. Bazyl zauważył, że tam brama jest otwarta. Spróbujemy wejść w ogóle. Ale tak, nie no, to było naprawdę ogromne. Nawet ten robot biały. I wiesz, ja będę tutaj pracować jako ochroniarz, żeby móc odpalać sobie maszyny. Tak się nie kończy nigdy. Tu za tym budynkiem kolejny budynek z jakimś samolotem na dachu. To jeszcze jeden strzał, tylko zrobię całości. O, i tam jeszcze ten budynek w kształcie statku. I zobaczymy, Bazyl mówi, że otwartą bramę widział. Zobaczymy. No może cieć nas. Tak, gdzieś nas puści, tak, do więzienia go zamkną. Tablica informacyjna o tym parku, co też wygląda na, no, mocno zapuszczony. Yun Pan Shan Park. I taka wyblakła mapka. 16 hektarów. 4 obszary tego parku. Tutaj coś jest opisane. No też był z rozmachem otwarty. I nie jest uczęszczany za mocno. Jesteśmy przy tym naszym parku VR. Widok z dołu, zeszliśmy tam parkiem. Jesteśmy na dole. Tu się toczy jakieś życie, tak? Jakieś samochody przyjeżdżają. GDL Express, dobrze. Tomek idzie załatwić wejście. O, widać, że tam jest lotnisko, samolot się wznosi. I zaraz zobaczymy, czy mu się to uda, bo to jest akcja. Akcja, dmuchnął mu fajką. Pan Bałban. Podeszliśmy pod płot, niestety wejścia nie ma. Pytaliśmy nawet pana strażnika, ale nie do wejścia na kompleks nie pozwala. Tam wchodzą pracownicy, jacyś coś tam robią. Coś tam się dzieje. Tak, no płot już nawet rdzewieje. To wszystko już jest od dawna zamknięte. No to dobrze, skoro zdrowienia, to może się przepali. A stąd w ogóle, tu jak jesteśmy pod budynkiem, no to jeszcze większe widać, że to skala tego jest jeszcze, wydaje się, większa. No dobra, idziemy w stronę głównej ulicy. Najlepsze, że Bazyl oczywiście sobie nogę zdawi, jak nas jakiś bałban gonił, coś tam krzyczał do nas. Tam na tej ulicy. Mieliśmy oczywiście tam nie wchodzić, weszliśmy. A tu awaria. Dobra, będzie dobrze.